W 1980 roku sonda Voyager 1 wkracza do układu Saturna. Po 3 latach dryfowania przez Układ Słoneczny ma szansę zobaczyć planetę z bliska. Może trudno nazwać to dryfowaniem, w końcu sonda pokonywała kilkanaście kilometrów w ciągu sekundy. Przy takiej prędkości lot z Warszawy do Tokio nie trwałby 10 godzin, a 10 minut. Voyager 1 pokonuje miliardy kilometrów dzielące nas od Saturna jako drugi w historii, zaraz po Pionierze 11, który sfotografował planetę rok wcześniej. Voyager ma jednak na pokładzie dużo lepszy sprzęt. Ma też inne rzeczy do roboty. Mija gazowego olbrzyma, jego pierścienie, księżyce, chmury jest tu tylko przejazdem. W zasadzie przy okazji robi zdjęcia, które dla przeciętnego zjadacza chleba wyglądają po prostu jak zwykłe fragmenty obcej planety. Jakieś pasy, rozmazane struktury, plamy. Dopiero później, kiedy obrazy zostają przetworzone i ułożone, naukowcy zaczynają widzieć w pełnej okazałości coś wyjątkowego. Na północnym biegunie Saturna, samym czubku, chmury nie układają się w okrąg, a w sześciokąt. Podobny do plastra miodu, zaskakująco symetryczny, no i przede wszystkim ogromny, ale to właśnie kształt budził u naukowców największe zainteresowanie. W 1988 roku astronom David Godfrey publikuje analizę zdjęć z Voyagera, gdzie pisze o nieoczekiwanej, heksagonalnej strukturze. Jak czytamy, wewnątrz tego kształtu chmury poruszają się z prędkością jakichś 300 km na godzinę. Ale czemu akurat sześciokąt? Czy ma to jakieś szczególne znaczenie? Czy pszczoły budują swoje sześciokąty z konkretnego powodu? Nieprzypadkowo mamy w matematyce coś, co nazywa się twierdzeniem o plastrach miodu. Swoją nazwę zawdzięcza właśnie pszczołom i udowadnia po odpowiednich wyliczeniach, że sześciokąt jest najbardziej optymalnym kształtem, jeżeli chcesz stworzyć sieć jednakowych komórek. Nie okręgi, nie kwadraty, nie ośmiokąty, a właśnie sześciokąty mają w tym układzie największą przestrzeń magazynową i marnują najmniej miejsca samymi swoimi krawędziami. W artykule z 2016 roku Francesco Nazzi zwraca uwagę na to, że pszczoły początkowo wcale nie budują sześciokątów, a raczej zwykłe okręgi. To, w jaki sposób kształt później zmienia się, jest już obiektem debaty. Może to być skutkiem tego, jak pszczoły próbują maksymalnie rozepchać każdą okrągłą komórkę, ale obecnie bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest naturalna deformacja wosku pod wpływem napięcia, dokładnie w miejscu, gdzie spotykają się 3 komórki. Nie zmienia to jednak faktu, że pszczoły układają sieć o takim, a nie innym układzie i to właśnie jest kluczowe dla uzyskania później sześciokątów. Jednak pomimo twierdzenia o plastrach miodu i pomimo tego, że sześciokąt słusznie kojarzy nam się z czymś precyzyjnym, na Saturnie jest to raczej wynik zupełnego przypadku. Patrzymy najprawdopodobniej na ogromny prąd strumieniowy. Super szybkie wiatry tworzą wokół bieguna kształt, wewnątrz którego z kolei można rozróżnić osobne zjawiska atmosferyczne, w tym szalejący na samym środku wir, który zobrazowała sonda Cassini ponad 20 lat po Voyagerze. Ten piekielny kolor to na szczęście nie jest to, jak wir wygląda w rzeczywistości. Obraz został stworzony dzięki sensorom podczerwonym, a później pokolorowany. Nie zmienia to jednak faktu, że wir jest imponujący i jak najbardziej prawdziwy, ale jest tylko częścią wielkiego wielokątu. Co ciekawe, na południowym biegunie Saturna jest podobna formacja, również prądy strumieniowe, ale już nie sześciokątna, jest po prostu okrągła. I taki też kształt najpewniej miał ten heksagon na początku swojego istnienia. Nie wiemy, kiedy powstał. Zaobserwowaliśmy go w 1980 roku, do dzisiaj wciąż tam jest. W międzyczasie zmienił trochę kolor. W laboratorium naukowcy przetestowali sytuację, gdzie w okrągłym pojemniku płyn obraca się z inną prędkością przy krawędzi niż w środku. Można w ten sposób odtworzyć właśnie sześciokąt, ale zależnie od parametrów również ośmiokąt albo kwadrat. Jest to więc kwestia tego, w jaki sposób i przy jakich warunkach fale są wyginane. Największym osiągnięciem Saturna jest tu utrzymanie na tyle stabilnych warunków, że sześciokąt trwa i trwa latami, a jest tworem naprawdę gigantycznym. Każda z tych ścian ma przeszło 14 000 kilometrów długości. Wystarczająco, żeby wewnątrz zmieściła się Ziemia. Cassini, sonda, która po latach dotarła do Saturna i zaczęła obserwować go z bliska, pokazała heksagon w znacznie większej szczegółowości i przypomniała nam o czymś.
To, co widzimy na obrazach, to w końcu tylko zewnętrzna, płaska warstwa atmosfery. Gdy obserwowano ją w podczerwieni, okazało się, że to nie jest tylko cienki plaster na wierzchu. Zbiór ekstremalnych wiatrów, chmur i wirów może mieć nawet 300 km wysokości, czy może raczej z naszej perspektywy powinniśmy powiedzieć 300 km głębokości. Ciekawe, jakby to było wkopać się w gęstą atmosferę gazowego giganta. Nasza fascynacja Saturnem zaczęła się jednak od czegoś innego niż heksagon, od czegoś bardziej oczywistego i przy okazji bardziej skomplikowanego. W 1610 roku Galileusz kieruje swój teleskop na Saturna. Widzi coś, czego nie potrafi nazwać. Jego narzędzie jest zbyt słabe, obraz jest niewyraźny. Planeta nie wygląda jednak jak zwykła kula, tylko ma coś po bokach. Uszy? Jakby dwa małe ciała przyklejone do większego? Galileusz pisze, że Saturn nie jest pojedynczy, lecz potrójny. Środkowe ciało jest większe, po bokach znajdują się dwa mniejsze. 2 lata później dokonuje on kolejnych obserwacji, a boczne ciała znikają. Coś, co było przy planecie, nagle przestało istnieć. Dzisiaj wiemy, że Ziemia znalazła się wtedy w niefortunnym ułożeniu. Pierścienie nie były przechylone względem nas, tak jak są zazwyczaj, a że są niewiarygodnie cienkie, widziane od strony krawędzi praktycznie znikają. Dopiero później zrozumieliśmy, że Saturn jest otoczony przez cienki, płaski pierścień, nieporównywalny z czymkolwiek innym, co zaobserwowaliśmy. Pierścień, który nie dotyka samej planety, a jego znikanie powtarza się co około 15 lat, gdy patrzymy na pierścienie z boku. Ostatni raz miało to miejsce rok temu. Zanim jednak przejdziemy dalej, sponsorem tego odcinka jest NordVPN. Pomyślcie sobie, że jesteście w domu, patrzycie, o kurczę, dodali Vinci do obejrzenia, klasyczek, dzieje się w Krakowie, ale sobie obejrzę jutro, jak będę na wakacjach we Włoszech, poczuję się jak w domu. Odpalacie i nie ma. Tymczasem używając NordVPN możecie podłączyć się do jednego z serwerów z wielu różnych krajów, w tym Polski. Wystarczy kliknąć i już przeglądacie internet z innego miejsca na świecie. Jeśli zaś o bezpieczeństwie mowa, NordVPN rozwija się i pod tym względem. Dzięki Threat Protection nie będziecie musieli się martwić chociażby o pobranie jakiegoś złośliwego pliku albo wizytę na podejrzanej stronie. Dark Web Monitor pozwala z kolei skanować sieć na wypadek nagłego wycieku danych i ostrzega nas w sytuacji naruszenia. W tym momencie ważna jest promocja, w której możecie zgarnąć 4 miesiące ekstra, kupując 2-letni pakiet i zrobicie to korzystając z mojego linku, do czego oczywiście zachęcam. My tymczasem wracamy do materiału. Pierścienie Saturna są zbudowane głównie z lodu wodnego, z miliardów, a może nawet bilionów kawałków. Trudno to powiedzieć i nie przypomnieć sobie przy okazji o ilości orbitujących wokół Ziemi, śmieci, satelitów, szczątków, sprzętu i sond. Ziemia jednak wciąż nie ma widocznego pierścienia. Jak gęsto zaludniona musi być orbita Saturna, żeby ludzie mogli ją zobaczyć z planety oddalonej o ponad 1 miliard kilometrów. Skład pierścieni to zarówno drobinki mniejsze niż ziarnko piasku, jak i bryły wielkości domu. Rozciągają się na setki tysięcy kilometrów, ale mimo to ich wysokość, znaczy wysokość pierścienia, to zazwyczaj tylko około 10 metrów. Gdyby przeskalować je do szerokości kartki papieru, to grubość tej kartki trzeba by było liczyć nie w milimetrach, a raczej w nanometrach. Od strony krawędzi byłaby dla nas niewidzialna. Patrzymy więc na ogromny lodowy dysk, pocięty na pasma, szczeliny, fale i przerwy. Niektóre są wycinane przez te pełnoprawne, duże księżyce Saturna, inne przez rezonanse grawitacyjne, powtarzające się szarpnięcia, które przez długi czas potrafią oczyścić fragment orbity. Najsłynniejsza przerwa Cassiniego, została zauważona już w XVII wieku właśnie przez Giovanniego Cassiniego. W całym tym zamieszaniu łatwo zapomnieć o licznych księżycach, których orbity wyglądają właśnie w ten sposób. Księżyce wymijają się w ciągłej, wspólnej choreografii, a biorąc pod uwagę, że jest to wynik miliardów lat istnienia całego tego systemu, nie trudno też zrozumieć, skąd biorą się wszystkie pozostałe odłamki. Są to m.in. pozostałości kolizji, które miały miejsce w pobliżu planety. Reszta księżyców, którym udało się przetrwać, liczy sobie 292 obiekty. Najmniejszy z nich, owalny Aegon, ma nieco ponad kilometr długości. Największy, Titan, przerasta rozmiarami ziemski księżyc. Tak duża aktywność na orbicie, liczne księżyce i obiekty są oczywiście konsekwencją ogromnej masy i silnej grawitacji Saturna.
Inne olbrzymy też mają pierścienie, wciąż jednak mniejsze albo po prostu ciemniejsze, bo nie zawierające aż tyle lodu co Saturn. Widziany w podczerwieni Uran prezentuje się tak. Imponujące pierścienie złożone z matowych cząstek praktycznie znikają, kiedy popatrzymy na nie własnymi oczami. Saturn mimo wszystko jest specyficzny, szczególnie z bliska. W pierścieniach obserwuje się na przykład widmowe, promieniste smugi. Voyager 2 sfotografował je w 1981 roku, Cassini obserwowała je później z bliska, a Hubble widzi je do dziś. Pojawiają się i znikają. Jedna z hipotez mówi, że to drobne cząstki pyłu albo lodu zostają naelektryzowane i unoszą się ponad płaszczyznę pierścieni, trochę tak jak naelektryzowane włosy. Rzecz, którą z Ziemi widzimy jako elegancki, spokojny pierścień, z bliska okazuje się pełen aktywności, chwilowych zaburzeń, smug, fal, zakłóceń, małych księżyców, których prawie nie widać, ale widać ich wpływ, miliardów kawałków materii, które przy bliższych badaniach okazały się dla nas kluczowe, jeśli chodzi o pewne ukryte parametry całej planety. Przez bardzo długi czas nie wiedzieliśmy nawet dokładnie, jak długo trwa dzień na Saturnie. Powód był prosty. Żeby to wiedzieć, trzeba po prostu obserwować obrót planety. Na Ziemi można to zrobić łatwo. Ląd ma charakterystyczne kształty. Możemy śledzić kontynenty, jak szybko znikają z pola widzenia. Na Marsie też są liczne plamy na powierzchni. A Saturn? To planeta z wodoru i helu, z atmosferą, której warstwy poruszają się z różnymi prędkościami, jakby Saturn maskował przed nami swój prawdziwy ruch. Na szczęście mamy pierścienie. Planety wibrują z różnych powodów. Ziemia po dużym trzęsieniu drga jak dzwon. Fale rozchodzą się zupełnie jak fale dźwięku, tyle że ich częstotliwość jest po prostu zbyt niska, żeby je usłyszeć. Można je jednak wykryć odpowiednimi narzędziami, a później przyspieszyć, tak żeby wydobyć dźwięk trzęsienia się planety. Wewnętrzne ruchy Ziemi potrafią wywołać ogromne i tragiczne w skutkach dla ludzi perturbacje. Nic nie zaburza równowagi naszej planety w takim stopniu, jak może to zrobić ona sama, pulsując, przypominając nam tym samym o swojej skali, jak kosmiczny gigant, którego oddech wstrząsa całym miastem. Saturn również jest aktywny i również wibruje. Jego grawitacyjne zaburzenia wstrząsają zarówno nim samym, jak i otaczającymi go pierścieniami. Jest to dokładnie ten sam typ wirujących fal, co te tworzone w centrum galaktyki, te, które kształtują otaczającą materię w spiralne ramiona. Jednak drgania Saturna nie mają aż takiej skali, żebyśmy mogli zobaczyć ich efekty z daleka. Trzeba się zbliżyć i zobaczyć je na własne oczy. Trudno uwierzyć, że nauka doprowadziła nas do tego, że sonda kosmiczna wykonała zdjęcie pierścieni z bliska, na którym to zdjęciu można zobaczyć przechodzące przez pierścienie wibracje planety. Każdy piksel tego zdjęcia to 1 kilometr długości. Pierścienie posłużyły nam jako urządzenie sejsmograficzne. Analizując te zaburzenia, a tym samym drgania samej planety, można było określić i ustalić długość doby Saturna. 10 godzin, 33 minuty i 38 sekund. Olbrzym wiruje całkiem szybko. Dane z sondy Cassini pokazały nam, że pierścienie mogą być zaskakująco młode. Szacunki NASA wskazują, że mogły powstać 10 albo nawet 100 milionów lat temu, ale mówimy o planecie, która sama ma przeszło 4 miliardy lat. Pierścienie najprawdopodobniej towarzyszą jej przez może 2% całego istnienia. Można w sumie powiedzieć, że to tylko taka faza. Przejdzie mu. Kiedyś. Kiedy po Ziemi chodziły dinozaury, pierścienie Saturna mogły dopiero powstawać, albo nie było ich w ogóle. Teraz jednak je traci. Lód i pył spadają w atmosferę planety jako tak zwany ring rain, pierścieniowy deszcz. Cząstki są ściągane przez grawitację. Według NASA Saturn traci swoje pierścienie w tempie zgodnym z najgorszym scenariuszem, który był oszacowany jeszcze na podstawie obserwacji Voyagera. Za około 200 milionów lat mogą one zniknąć całkowicie. Im dłużej Cassini badała ten system, tym bardziej stawało się jasne, że patrzenie wyłącznie na planetę, na Saturna, to po prostu za mało. Jest on nie tylko samotnym obiektem i nie mam tu już nawet na myśli tylko i wyłącznie samych pierścieni, to przecież cały układ małych światów.
Wiele z jego księżyców to światy z własną pogodą, geologią, a może nawet chemią potrzebną do życia. Najbardziej obiecujący wydaje się pod tym względem Titan. Największy księżyc Saturna jest też jedynym księżycem w Układzie Słonecznym z gęstą atmosferą. To świat przykryty pomarańczową mgłą. Światło słońca dociera tu na powierzchnię jak przez brudne szkło. Cassini wykonała ponad 100 bliskich przelotów obok Titana, a w 2005 roku europejska sonda oddzieliła się od Cassiniego i opadła na powierzchnię. Było to pierwsze lądowanie na ciele w zewnętrznym Układzie Słonecznym. Miliard kilometrów od nas, w pobliżu gazowego giganta, leży prawdziwy świat, na którym można postawić nogę. Sonda spadała przez atmosferę ponad 2 godziny. Robiła zdjęcia, mierzyła skład powietrza, a potem wylądowała na zamarzniętej równinie. To, co przypomina kamienie na Titanie, może być równie dobrze bryłami lodu. Woda przy tej temperaturze zachowuje się w końcu bardziej jak skała, a rzeczy, które u nas są gazami, metan i etan, mogą tworzyć chmury, deszcz, rzeki, jeziora i morza. Zjawiska dla nas znajome, ale obce jednocześnie. Księżyc Saturna ma cykl podobny do ziemskiego cyklu wody, tyle że z inną cieczą. U nas woda paruje, tworzy chmury, spada w formie deszczu, a na powierzchni płyną rzeki. Na Titanie podobną rolę odgrywają węglowodory, metan i etan. Mogą tam istnieć jeziora i morza, ale nie takie, w których chcielibyśmy zanurzyć własną rękę. Ta sama chemia tworzy znacząco odmienny świat. Dlatego chcemy tam wrócić. NASA przygotowuje misję Dragonfly. W niej 8-śmigłowy nuklearny dron, który ma polecieć na Titana, lądować i badać jego chemię. Według aktualnych informacji misja ma wystartować nie wcześniej niż w lipcu 2028 roku, a dotrzeć do Titana pod koniec 2034. To jednak nie jest jedyny duży księżyc, który tutaj wzbudza nasze zainteresowanie. Enceladus przez długi czas nie wyglądał jak główny bohater tej historii. To tylko mały, trochę marny i lodowy księżyc. Ma zaledwie 500 km średnicy, co czyni go 10 razy mniejszym niż Titan, jakieś 7 razy mniejszym niż nasz własny towarzysz. Łatwo byłoby uznać go za martwą kulę lodu, która krąży sobie wokół ogromnej planety, gdyby nie moment, w którym sonda Cassini zauważyła tak zwane pióropusze. Z południowego bieguna Enceladusa, z długich pęknięć nazywanych tygrysimi pasami, w przestrzeń kosmiczną wyrzucane są strumienie pary wodnej i lodowych cząstek. Sonda nie tylko je sfotografowała, przeleciała przez nie. Dosłownie spróbowała czegoś, co normalnie jest ukryte pod lodową skorupą Księżyca. Enceladus sam wyrzucił próbki swojego wnętrza w kosmos. Chociaż nie wiem, czy bardziej budzi podziw ten fakt, czy to, że mieliśmy do dyspozycji narzędzie, które było w stanie w tych warunkach te próbki przechwycić i przeanalizować. Cassini znalazła w pióropuszach m.in. molekuły wodoru, H2, co zostało zinterpretowane jako ślad procesów hydrotermalnych, reakcji wody ze skałami na dnie oceanu. Na Ziemi podobne środowiska, hydrotermalne kominy, mogą być miejscami, gdzie życie funkcjonuje bez światła słonecznego, wykorzystując po prostu energię chemiczną. NASA pisze o Enceladusie jako o świecie posiadającym 3 rzeczy kluczowe dla życia, jakie znamy: ciekłą wodę, odpowiednią chemię i źródło energii. Nie znaczy to oczywiście, że na Enceladusie jest życie, ale oznacza, że wokół Saturna krążą miejsca fascynujące dla badań, autentyczne światy, na których szansa na znalezienie czegoś przełomowego jest naprawdę sensowna, nowe cele naszych podróży. Informacje uzyskane przy pomocy sondy Cassini są imponujące i fascynujące. Drgania pierścieni, widoczne tylko z bliska, przechwycenie cząsteczek z Enceladusa. W końcu jednak na każdy świetny sprzęt przychodzi pora. Sonda miała coraz mniej paliwa, a gdyby pozostawiono ją samą sobie, mogłaby kiedyś przypadkiem uderzyć w jeden z księżyców. Może się to wydawać bez znaczenia, ale to przecież światy, które chcemy badać właśnie dlatego, że mogą dać nam odpowiedzi na temat życia. Ostatnie miejsca, które świadomie powinniśmy zainfekować biologicznym śladem Ziemi. Zdecydowano więc z tego powodu skierować Cassini w atmosferę Saturna. W ostatniej fazie swojej misji Cassini wykonała 22 nurkowania między Saturnem a jego pierścieniami. Wleciała w region, którego wcześniej nie badała żadna sonda.
Przez ostatnie miesiące działania robiła jedne z najważniejszych pomiarów w całej misji. Dostarczyła danych o grawitacji, o atmosferze, o wnętrzu planety, a 15 września 2017 roku weszła w atmosferę Saturna. Była wtedy tak daleko, że kiedy na Ziemi odebrano jej ostatni sygnał, Cassini już od ponad godziny nie istniała. Na finalnym obrazie widzimy część atmosfery i miejsce, w które sprzęt się skierował. Niedługo po odebraniu obrazu strumień danych urwał się. Sonda wysyłała informacje o 30 sekund dłużej niż zakładano. Ostatecznie stała się częścią planety, którą obserwowała przez lata. Do gęstego Saturna dodaliśmy nic nieznaczącą, ale jednak kroplę Ziemi.